Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale Solo po planecie, a to jest 9. dzień mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata. Rozpocząłem w Ameryce Południowej, tutaj w Peru, dzisiaj wieczorem udaję się już do Ekwadoru, ale ten odcinek nie będzie o innym kraju, tylko mianowicie o podsumowaniu Peru. Co robiłem, jak ci ludzie tu mieszkają, jak wygląda sprawa z transportem, ile wydałem, jakie filmy nakręciłem, ogólnie czego można się spodziewać po Peru. Serdecznie Cię zapraszam na ten odcinek. No to co, lecimy! Ale mnie komary pogryzły wczoraj. Zacznę od tego, co pewnie Was wszystkich najbardziej interesuje, czyli ile wydałem podczas mojego 9-dniowego pobytu tutaj w Peru. Kwota jest około 1600, może 1700 zł. W to wliczone jest transport, około 550 zł. Noclegi, około 400 zł. Jedzenie, około chyba 400 zł. Internet, prawie 100 zł. I różnego rodzaju atrakcje, 100 kilkadziesiąt złotych. Nie wliczam lotu do Peru, bo to się różni w zależności od pory roku. Oczywiście, czy bilet jest powrotny. Dzisiaj wyruszam do Ekwadoru za 75 zł, więc nie będziecie mieli tutaj porównania. Proszę sobie dodać loty, sprawdzić samemu. Ja zapłaciłem 1840 zł. Lot na trasie Kraków-Bruksela, Bruksela-Madryt, Madryt-Bogota, Bogota-Lima. Oczywiście można to wszystko zrobić troszeczkę taniej, oczywiście też można zrobić drożej. To w zależności jaki mamy standard swojego podróżowania, prawda? No ja u mnie lwią część jednak zabiera transport, czyli muszę gdzieś dojechać na daną lokację. Jasne, mógłbym to robić autostopem, nie w każdym kraju to jest tak super jak tutaj. Kolejny podpunkt mojego podsumowania to ludzie. Mieszkańcy tego kraju są niesamowicie życzliwi, uprzejmi i ogólnie chcieli mi pomóc na każdym kroku. Nie spotkałem się z czymś podobnym jak w innych krajach, gdzie to nagabywanie takie wręcz nachalne oferowanie swoich usług jest powszednością. Tutaj tego zupełnie nie ma. Inna sprawa, że no ja trochę się motam, bo nie mówię po hiszpańsku. Przydałoby mi się, żeby ten język bardziej zgłębić. Na pewno się za niego zabiorę. Nie wiem z jakim skutkiem, ale tu mało ludzi mówi po prostu po angielsku. Z pomocą przychodzi oczywiście translator. Czasem 5 przez 10, kali pić, kali jeść. Da się z kimś dogadać. No po koszulce jeszcze pokazuję tu te koszulki ze znaczkami jedzenie, picie, nocleg czy prąd. Zdają nawet bardzo dobrze egzamin. Lepiej niż w innych krajach. Śmiało mogę powiedzieć o czymś takim jak peruwiańska gościnność, bo ludzie są bardzo uprzejmi, pomocni i zawsze próbują w jakiś sposób wyciągnąć rękę. Przed chwilą miałem taką sytuację, siadłem na ławce, bo jakoś coś mi trochę energia opadła, mina mi trochę zrzędła, bo nie będę ukrywał, miałem trochę większe oczekiwania co do wyświetleń. Czasem dodam jakąś rolkę, patrzę 10 000, a człowiek się stara, 47-minutowy film, no i wyświetlenie jest 500. Ale nie o tym tu mowa, chciałem powiedzieć wam tą anegdotę, usiadłem sobie na ławce tam koło głównej drogi, no i po prostu tak jakoś kontemplowałem. Pan się do mnie przysiadł. Zaczęliśmy rozmawiać, okazuje się, że pracuje tam w sklepie naprzeciwko, jest ochroniarzem, był w Europie, wspomina właśnie Polaków, oczywiście, że pracował z kilkoma, z tymi co pracował to dolewali sobie alkoholu do soku pomarańczowego, jego to strasznie dziwiło, że po prostu łykali w trakcie pracy, jak pracował tam 15 lat temu, takie miałem wspomnienia, ale nie o tym chciałem się skupić, nie chciałem wam przekazać jak to jest czasem, że wystarczy sobie gdzieś usiąść, ktoś podchodzi, ten wszechświat wspomaga. Od razu mi się humor poprawił, energia powróciła. Ta uprzejmość tego pana po prostu przeszła na mnie. No i jak wstałem i tutaj przyszedłem, żeby wam opowiedzieć, to zupełnie już jest inny klimat. Więc ludzie są naprawdę wspaniali tutaj. I nie mówię tego, bo po prostu jestem podniecony tym krajem, tylko tak rzeczywiście jest. Bo mówię tak, jak czuję, tak jak doświadczam i w niektórych krajach, tak jak afrykańskich, też są mili ludzie, ale jednak odsetek tych osób, które coś ode mnie chcą,
czy to pieniądze, czy oferowanie jakichś usług taksówkarskich, przewodnika, noclegów i tak dalej, jest ogromna. Tutaj czegoś takiego nie ma. Idąc po ulicy, często po prostu jakieś taksówki trąbią, oferują swoje usługi, ale nie ma jakiejś nachalności, że ktoś, nie wiem, zagaduje do mnie, tylko jest klakson. Jak się popatrzę, to ewentualnie jest konwersacja, jak nie, to samochód odjeżdża albo ja idę dalej, ale to tylko w tych dużych miastach, bo czasem w tych wioskach to ciężko było mi w ogóle zorganizować jakikolwiek transport. Wylot z Polski i start mojej misji. Katakumby i sklep dla czarownic. Pierwszy dotyk Oceanu Spokojnego. Najstarsze miasto obu Ameryk. Oko w oko z peruwiańskimi bogami. Największe miasto świata z gliny. Nocleg w ruinach kościoła. I Giancarlo i jego farma na pustyni. Noclegi. Ja spałem tak trochę hybrydowo, mianowicie hotel, hostel, couchsurfing i też namiot. Ceny mniej więcej do 100 zł, przynajmniej ja tak oscylowałem w takich granicach, żeby nie nadwyrężyć za bardzo swojego budżetu, bo przyjechałem tu kręcić filmy, a nie spać w jakichś niesamowitych hotelach, więc możecie śmiało sprawdzić, jakie są, no choćby na Bookingu, jakie są ceny. Z tego co patrzyłem, za 2 stówki, i to mówimy tu o pokoju dwuosobowym, można śmiało znaleźć nawet hotel z basenem, ze śniadaniem, więc uważam, że na polski budżet jest tanio. Moje hotele około 80 zł. Dlaczego hotela, nie hostele? Bo się starałem izolować, odrobiłem już tą naukę z poprzednich moich tripów. Do hostelu jak pójdę, to ja zaczynam nawijać makaron na uszy z ludźmi, co jest fantastycznym doświadczeniem, aczkolwiek no, zabiera bardzo dużo czasu i nie mam czasu na montaż. Moje hotele były praktycznie zawsze ze śniadaniem. Raz w hostelu nie miałem tego śniadania, ale to nie ma problemu, bo w mieście się wychodzi i można od razu coś zjeść. Naprawdę za małe pieniądze. Hostel kosztował 35 zł. 2 noce spałem u kolegi z couchsurfingu. No i oczywiście jedna nocka pod namiotem, ale nie po to dźwigam namiot, żeby w nim nie spać. Postaram się chociaż jedną nockę spędzić w danym kraju pod namiotem. Transport. Ja głównie używałem autobusów między miastami, w miastach albo posiłkowałem się taksówkami. Uber dobrze tutaj działa, wszystko jest wyszczególnione, ile mniej więcej kosztuje. W mieście no, od 5 do powiedzmy 20 zł, w zależności oczywiście jaka odległość, jaka pora dnia, więc jest to dosyć przystępne. Jeśli chodzi o taksówki, trzeba się, tak jak wszędzie, słuchajcie, trzeba się wcześniej zapytać, jak kalkulator pokazywałem jej cuenta questo, czyli po prostu ile to kosztuje, odcinek na mapie, kalkulator panu czy pani pokazywałem i wtedy dostawałem cenę. Autobusy są bardzo luksusowe, niektóre te VIP-owskie, to w ogóle nie widziałem takich w Europie. Można fotel rozłożyć nawet 180 stopni, więc się robi łóżko. Ja akurat jechałem na takim, co było 160, podnóżek jeszcze się podnosi, no jest niesamowity komfort, skóra, nie trzeba żadnych poduszek, bo fotel jest profilowany, nawiew, ceny od 20 do 80 zł, to w zależności ile jedziemy, ale mniej więcej 10 zł, tak bym powiedział, gdzieś za 100 km. Raz tylko jechałem takim po prostu autobusem nocnym, który no, był średniej jakości i pan fotel tak rozłożył, że no, było na moim prawie czole. Nie mogłem pracować wtedy, nie dało się nawet komórki wyciągnąć, żeby na komentarze odpowiedzieć, a co dopiero zrobić coś na komputerze tak jak miałem w planie. Weźcie też pod uwagę, że u mnie też taka kwota za ten transport, bo niektóre miejsca tak jak Caral Supe były dosyć odległe i żeby tam dojechać tam i z powrotem, no musiałem zapłacić około 150 zł, bo było 50 km w jedną stronę, co wydaje mi się, że jak to przeliczycie, że pan jeszcze na mnie czekał o parę godzin i ogólnie ta cała wycieczka trwała 6 godzin i mu zapłaciłem chyba 150 albo 130 zł, jakoś tak. To w sumie nie jest aż to taka wygórowana, prawda, kwota. Następna sprawa, czyli kuchnia. No, nic mnie tak nie urzeka jak nowe smaki, a tutaj w Peru spróbowałem naprawdę wielu różnych rzeczy. Jestem trochę zdziwiony, że kraj, z którego pochodzą ziemniaki, bo mówią, że jest tu blisko 5000 odmian różnych ziemniaków, wcale tak dużo ich nie używa. Głównie do obiadu było podawany ryż i różnego rodzaju mięsa, sałatki, wszystko świeże, pachnące, naprawdę cytrusy, mango, sok z pomarańczy, awokado.
teraz aż mi się po prostu tak głowa rozjechała na te wszystkie smaki, że ciężko mi tutaj się skupić na jednym, ale wspominam dobrze takie kanapki z dworca, które de facto zapłaciłem jakieś groszowe sprawy, bo za 3 kanapki chyba 6 zł, jedna była z awokado, z takim świeżym pieczywie, no po prostu rozpływało się to w ustach. Więc można zjeść naprawdę tanio, smacznie, więc jedzenie jest tutaj, uważam, bardzo tanie, bo obiady gdzieś w granicach 10-20 zł za talerz, który często, gęsto nie jestem w stanie pochłonąć. Oczywiście można sobie usiąść i zjeść i za 200 zł. To nie o to chodzi, że tu jest jakaś bida z nędzą, tylko trzeba wiedzieć, gdzie po prostu usiąść. Ja raz siadłem w jakimś takim miejscu, co ze śniadania oferowali, chciałem zjeść tam śniadanie. W ogóle to miejsce nie było jakieś super duper, ale jak zobaczyłem cenę w karcie, że 70 zł, no to podziękowałem, bo no po prostu za dużo. Jakbym miał ocenić tutejszą kuchnię, to daję takie solidne 8 na 10. Postrzeganie mnie jako Polaka. Byłem bardzo zdziwiony, jak wielokrotnie ktoś zapytał mnie, skąd jestem, i odpowiedziałem, że z Polski, a na pytanie, a konkretniej, powiedziałem, że z Krakowa, to co druga osoba wiedziała dokładnie, co to za miasto. Przede wszystkim to związane jest po prostu z Janem Pawłem II. Jest to związane po prostu z popularnością naszego papieża Jana Pawła II. Tutaj nieopodal w katedrze nawet znajdują się jego relikwie, krople krwi tuż przed jego śmiercią. A to miasto Pióra odwiedził w 1985 roku, czyli 40 lat temu. I dalej jest jego postać tutaj żywa. Więc Polacy są tu niesamowicie mile widziani, aczkolwiek mogę się pokusić o takie stwierdzenie, że prawie wszyscy obcokrajowcy są mile widziani. Przez Peru przejechałem po taniości, ale wzbogaciłem się o wiele historii, które już możecie zobaczyć na moim kanale Solo po planecie, w zakładce lub w całej playliście 100 dni dookoła świata. Spędziłem niesamowite te 9 dni. Wiem, że nawet nie liznąłem jeszcze tego kraju tak naprawdę, bo nie byłem ani w górach, ani na południu, ale coś mi się wydaje, że jeszcze tu wrócę. To była wspaniała przygoda.